Cześć, dzisiaj będzie kolejna nowa marka na moim kanale. Będzie to marka, która nazywa się Lorgar. Jest to marka sprzętu gamingowego i dzisiaj pokażę Wam taki przegląd produktów. Nie będą to do końca takie obszerne recenzje, chociaż trochę testów też się pojawi, bardziej prezentacje, kilka słów jak mi się testowało, czym te produkty się wyróżniają i oczywiście ceny macie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Pierwszy sprzęt, który jest naprawdę ciekawy, czyli klawiatura o nazwie KBP70MW. I mamy tutaj przełączniki Toxic Purple, przełączniki liniowe o żywotności 50 milionów klików. Bateria wytrzymuje długo, sama klawiatura zapakowana jest w taki ochronny woreczek i wygląda naprawdę dobrze. Natomiast to, co mamy w zestawie, to jest jakiś kosmos. I tak będzie wyglądał praktycznie każdy element tego zestawu. W każdym z nich znajdziemy dwa takie jednorazowe rozgrzewacze do rąk, które mają kilka pozytywnych funkcji, chociażby funkcja odprężająca, odstresowująca, podnosząca wydajność, wyrównująca ciśnienie krwi, czy absorpcja wilgoci, czy jeśli pozam się dłonie, też fajna rzecz. Jednorazówka, natomiast działa do 5 godzin, temperatura to do 60 stopni. To są gadżety, ale jest na bogato. Poza tym mamy chociażby podstawkę pod kubek, bardzo fajny brelok, który jest switchem i możemy sobie klikać gdziekolwiek jesteśmy. Klika tak samo jak te klawisze. Jest tu logo marki, są podziękowania, jest instrukcja obsługi, przewód, który wykonany jest świetnie, jest i część ze sprężyną, są solidne wtyki, ładnie to wszystko wygląda, pasek do spięcia nadmiaru i w formie nierozciągniętej przewód jest metrowej długości, mamy wymienne nakładki na spację, na kursory i na Enter. Mamy też pędzelek do czyszczenia, dwustronne narzędzie do zdejmowania nakładek i do wyjmowania switchy, ponieważ mamy też hot swap i mamy dosłownie garść zapasowych switchy, bo aż 5, więc zestaw jest niesamowicie bogaty. Przełączniki działają mniej więcej tak. Przyjemny klik, dość głośny, ale wyrazista odpowiedź przycisku, dość sprężysty. Tak więc jest naprawdę nieźle. Solidne stabilizatory pod spacją, Enterem czy Shiftem. Nakładki zdejmuje się bardzo lekko i mamy tutaj warstwową konstrukcję. Pod spodem jest jeszcze warstwa z tworzywa. Mamy także tutaj wygłuszenie, plastikowe stabilizatory i same przełączniki. Jak widzicie, oznaczenia są od tej strony, a nie od góry tak klasycznie. Praktyczne pokrętełko, które działa też jako przycisk. Zobaczmy sobie, jak wychodzą te switche. Czy działa to lekko i czy gniazda są 5-pinowe. Tak więc chwytam sobie jednego switcha. No i powiem Wam, że wychodzą naprawdę leciutko. Jeszcze jeden. Bez użycia żadnej siły wychodzą te switche, więc bardzo fajnie. No i gniazda jednak 5-pinowe. I tutaj też mamy kontrolki. Tak przy wyjmowaniu, jak i ponownym montażu switchy. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, żeby zawsze montować je maksymalnie prostopadle do klawiatury. Czyli utrafiamy, dociskamy i switch na miejscu. Tak samo z drugim. Patrzymy, gdzie są magnety. Orientujemy prawidłowo. W tym układzie diodę mamy od spodu klawisza. OK, switche zamontowane. Zakładamy pozostałe nakładki, które są wykonane moim zdaniem całkiem OK. Są dość przyjemne w dotyku. Takie bym powiedział dość standardowe. Znajdziemy też tutaj logo marki. Jest oczywiście pokrętełko i patrząc od tyłu mamy tutaj gniazdo USB do zasilania i do ładowania. Przełącznik w lewo, w prawo i środkowa pozycja do 3 trybów, czyli Bluetooth, dongiel, kabel i jest ukryty dongielek, który dokuje się magnetycznie. Wystarczy go tutaj puścić i on sobie wskakuje, więc nie ma ryzyka, że gdzieś wypadnie, a jednocześnie łatwo go się wyjmuje. Duży plusik, ponieważ w niektórych klawiaturach jak ten dongiel gdzieś tam utknie w jakimś schowku, to jest tragedia, żeby go wyjąć. Tutaj jest OK. No i rzućcie okiem na sam układ klawiszy. Mamy tutaj tak zwany non-floating key, czyli klawisze są zabudowane, obudowa je zakrywa. Logo Ready to Play i od spodu klawiatura wygląda tak. Czyli mamy 4 elementy gumowe, takie stopery, no i dwustopniowe podwyższenia, małe i duże, też elementami gumowymi, więc bardzo dobrze. Światełka używają i robi się naprawdę kolorowo. Sama czcionka też przebija to światło. Jakość czcionki jest OK. Jest ona moim zdaniem taka standardowa. I w sumie mamy tutaj 3 kolory. Możemy te fioletowe nakładki wymienić sobie na te biało, a raczej kremowo-szare i wtedy mieć taką bardziej jednolitą kolorystykę. No i oto drugi element zestawu, czyli myszka Lorgar 8K Gaming Mouse Pro. Oznaczenie MSP
80, myszka optyczna o 8 przyciskach z próbkowaniem do 8000 Hz, z bardzo dobrym sensorem, bo jest to Pixel PMW 3395 i mamy też ciekawy wyświetlacz, który zaraz Wam pokażę. Pod przyciskami głównymi optyczne przełączniki Keil o żywotności 80 milionów klików. No i specjalny ekranik, który też zobaczycie, a w zestawie mamy. Jest i woreczek, tak jak w klawiaturze mieliśmy. Są też ogrzewacze, jest podstawka pod kubek, ale z niespodzianką, bo od spodu mamy przyklejone zapasowe ślizgacze, więc fajnie. Do tego oczywiście podziękowania i Quick Start Guide. I wewnętrznie jeszcze informacja, że tasiemka z opakowania może być wyjęta i robi się z tego taki breloczek. Tak jest, mamy tutaj napis Gift Inside, należy wyciąć nożyczkami, a normalnie rozpakowujemy kartoniki, to się to wszystko gdzieś tam odkłada, czasem nawet wyrzuca, nie zwracamy uwagi, więc dobrze jest to zakomunikowane. Natomiast sama myszka, jak widzicie po opakowaniu, będzie wyglądać niezwykle ciekawie, niesamowite LEDy plus ekranik. I mamy tutaj myszkę typowo przewodową, od spodu wszystko mamy jeszcze zabezpieczone, jest taśma ochronna na ślizgaczach, którą należy usunąć, no i wtedy ukazują nam się naprawdę gładkie ślizgacze, od spodu przycisk do zmiany efektów LEDowych. Myszka, jak widzicie, jest mocno wyprofilowana pod gracza praworęcznego, mamy miejsce na kciuk, no i całość wygląda naprawdę dobrze. Tworzywo jest przyjemne, ślizgacze sprawują się rewelacyjnie, myszka pływa tutaj bez żadnego wysiłku, pomimo że jest dość ciężka. Już sobie sprawdzimy przy okazji, ile pokaże moja waga. Staram się tutaj bez kabelka, żeby było 93 gramy, więc jedna z cięższych myszek, jeśli chodzi o ostatnie czasy, bo teraz moda jest na im lżejsza, tym lepsza. Natomiast ja takie dociążone myszki osobiście lubię, że ta myszka przemieszcza się leciutko, no to jest taka solidna do trzymania. Przyciski boczne są aż 3, bardzo fajnie klikają. Wyświetlacz, który niestety jest błyszczący, będzie więc łapał kurz i odciski palców. Jest rolka, która działa bardzo precyzyjnie, działa jako przycisk, jest cała taka chropowata, gumowa i dwa przyciski tutaj działające też ok i przyciski główne. Sprawdźmy, poklikajmy sobie boczne pod kciukiem, górne bardzo fajnie, leciutko klikają, ale z wyraźnym oporem, skok jest dość duży. Przyciski od DPI trochę nijako, ale ok. Rolka dużo wystaje, precyzyjnie, z przyhaczaniem, z oporem, jako przycisk ze średnią siłą, dość twardo. I przyciski główne, przełączniki optyczne, 80 milionów kliknięć. Taki dość wyrazisty, twardy klik, duży skok, jak dla mnie. Przyjemne odczucia. Chociaż to jest oczywiście kwestia indywidualna. Przewód mamy tutaj na stałe. Jest on zakotwiczony poprawnie. Nie ma tutaj opcji, żeby to przypadkiem wyrwać. No i przewód mamy zabezpieczony oplotem. Jest wtyk z logo marki. Mamy paseczek do spięcia nadmiaru. Jest filterek. No i kabelek tak standardowo ma 1,80 m. Podłączmy sobie ją na chwilkę, zobaczymy jak to wszystko świeci. No i wow, LEDy są niesamowite, bardzo duży element LEDowy, więc dobrze, że ta myszka jest jednak przewodowa, a nie bezprzewodowa, bo taka ilość LEDów by szybko drenowała baterię. I tutaj widzimy taką buźkę, co z tym jeszcze można zrobić. Teraz zobaczycie w części software'owej. No i świetnym uzupełnieniem do klawiatury i myszki jest podkładka Lorgar Main i mamy tutaj dość dużą podkładkę o wymiarach 900 mm szerokości i 360 mm wysokości. Podkładka ma obszywane brzegi, od spodu kolorową, ale dobrze trzymającą się blatu warstwę antypoślizgową i podkładka jest generalnie czarna. Jest to podkładka typu Speed, czyli gładka, zapewniająca myszce dużą prędkość. Nie posiada żadnych obrazków poza logo marki, które znajduje się w lewym górnym rogu. Jest także metka i generalnie ta podkładka jest naprawdę ok, natomiast miałem troszeczkę problemów, żeby się dobrze i do końca rozprostował drugi brzeg. I grubość tej podkładki to 3 mm. I kolejny element dzisiejszego zestawu, czyli słuchawki. Model to Noa 702, ponownie bogate wyposażenie, o którym Wam powiem za chwilkę. Natomiast są to słuchawki prawdziwie uniwersalne, na jednym ładowaniu wytrzymują do 70 godzin, charakteryzują się niskim opóźnieniem dźwięku, lekką konstrukcją i kilkoma trybami łączności, ponieważ jest dongiel 2,4 GHz, jest Bluetooth wersji 5.3, ale to nie wszystko, ponieważ w zestawie znajdziemy także kabel typu mini jack na mini jack,
czyli można też w ten sposób odtwarzać dźwięk, na przykład jeśli wewnętrzna bateria ulegnie rozładowaniu. Przewód mini jack mamy spięty paseczkiem i jego długość to 1,50 m. Poza tym mamy kabelek ładujący USB na USB typu C. Kabelek ładujący ma 80 cm długości, no i bezprzewodowy dongiel do łączności. Poza tym mamy wszelkie instrukcje, broszurki, nie zabrakło 2 podgrzewaczy. Mamy także woreczek z logo do przechowywania czy do transportu tych słuchawek. I rzućmy okiem na same słuchawki, które jak widzicie możemy sobie złożyć. Zawiasy są ok, są one faktycznie lekkie, wydają się być dość solidne. Pałąk jest w miarę elastyczny, więc można je sobie tutaj lekko wygiąć. Regulacja jest tutaj, natomiast zawiasy są plastikowe. Plus taki, że mamy wszystko matowe, obudowy przetworników, zaczepy, które też są plastikowe. Od spodu miękka gąbeczka wykończona skórą ekologiczną z logo marki Lorgar. Od góry ten pałąk wygląda tak bardzo klasycznie, jest po prostu tworzywo. Jest takiej przyzwoitej jakości, bez szału. Jedyne elementy błyszczące to są takie te fragmenty tutaj, więc jest ok. Jeśli chodzi o wypełnienie, no to wydaje się być tego dość dużo i jest bardzo miękkie i przyjemna w dotyku ekoskóra tutaj. I przestrzenie są dość duże, ponieważ jakieś 62 mm na wysokość, a na szerokość jest to 47 mm i na głębokość też sporo, bo mamy 20 mm. Mikrofon jest wysuwany w ten sposób, możemy go sobie wtedy odpowiednio dogiąć i na drugiej słuchawce cały panel sterowania. Mam tutaj pokrętło regulacji głośności, które trzeba przesunąć 2,5 raza, żeby przerobić całą skalę. Mamy elementy LEDowe, przełącznik trybu, dioda, łącznik, gniazdo do ładowania i gniazdo mini jack. Tak to właśnie wygląda z bliska. Gąbeczki. No i zważmy jeszcze te słuchawki. Waga pokazuje 0. Zakładamy i mamy 247 gramów. Tak więc faktycznie waga jest dość dobra. I możecie w tej chwili zobaczyć, jak słuchawki dopasowują się do gracza o mniejszej głowie. Wysuwamy mikrofon, jest on dość blisko, więc dźwięk powinien być ok. Słuchawki nie są jakieś przesadnie duże, takie bym powiedział standardowe. Od przodu świetne przyleganie, uszy dobrze zasłonięte. Od boku widzimy lekko wygięte nausznice, czyli taki układ anatomiczny. I z tyłu ponownie dobre przyleganie. No i gracz o większym rozmiarze głowy ponownie przodem ok. Mikrofon dopasujemy tak, żeby był blisko ust. Od boku również prezentuje się to nieźle. No i jeszcze zobaczmy sobie przyleganie od tyłu. Tutaj też w tym przypadku mamy uniwersalny headset, dobre przyleganie. Tak na mniejsze, jak i większe głowy powinien dopasować się naprawdę dobrze. Przy okazji lekki. Ok, sprawdźmy sobie jeszcze mikrofon tych słuchawek. Można go tutaj przysunąć sobie dość blisko ust. Odpaliłem Audacity, mikrofon jest na 100% swojej czułości. Ok, no i sprawdzamy. To jest test mikrofonu słuchawek Lorgar Noa 702. No i wreszcie mamy ostatni element zestawu, czyli gamepad Lorgar Trix 510. Gamepad, który działa bezprzewodowo, wytrzymuje do 8 godzin grania i działa z różnymi konsolami. Ma oczywiście wibracje, 16 przycisków, elementy LEDowe. Jest w zestawie dongiel do łączności bezprzewodowej, zasięg do 10 metrów, bateria 600 mAh. W zestawie nie zabrakło instrukcji i podziękowań. No a działa oczywiście z systemem Windows, z PlayStation 3, działa także pod systemem iOS oraz Android. Mamy także możliwość przełączania się pomiędzy trybami D-Input oraz X-Input. W zestawie dość duży dongiel do łączności bezprzewodowej oraz kabelek do ładowania pada USB na USB typu C. No i długość podstawowa, bo jest to jakiś metr. Sam gamepad dość lekki, zrobiony na wzór Xboxowy, czyli mamy asymetryczne analogi, które stawiają całkiem przyjemny opór. Działają też jako przycisk. Mamy krzyżak, 4 przyciski funkcyjne. Jak włączymy, no to widzimy, że mamy też tutaj podświetlenie. Mamy diody sygnalizujące. Bumpery działają troszkę mało wyraziście, natomiast triggery bardzo ok. Gniazdo ładowania, od spodu nie mamy żadnych przycisków i mamy takie elementy z chropowatego plastiku, żeby poprawić chwyt tego gamepada. W środku silniczki wibracyjne. Zważmy sobie jeszcze tego gamepada. Waży on tylko 198 gramów. Porównując z kontrolerem Elite od Xboxa, który jest mega masywny, tutaj mamy 335. Ale oczywiście innej wagi, innych materiałów spodziewamy się po kontrolerze, który kosztuje około 700 zł. Od takiego rozwiązania bardziej na każdą kieszeń.
No i zobaczmy sobie teraz software. Pokażę Wam po kolei do wszystkich urządzeń po trochu, co tutaj się da. Przede wszystkim jak podłączymy kilka urządzeń, software pyta, czy mam je zsynchronizować. Możemy to zrobić i wszystko będzie świeciło dokładnie tak samo. Więc w tej chwili mamy wszystkie 3 urządzenia w trybie statycznym z jednokolorowym podświetleniem. Możemy sobie oczywiście to zmieniać i wtedy mamy wszystkie 3 urządzenia wyświetlone. Możemy tutaj szybko przełączyć sobie na przykład na inny kolor i ponownie nam się to wszystko synchronizuje. Oczywiście możemy to wyłączyć i konfigurować sobie nasze urządzenia po swojemu. I po kolei klawiatura. Mniej więcej tak samo to będzie wyglądało w myszce. Mamy presety, czyli takie własne zestawy funkcji. Mamy podświetlenie z wieloma przeróżnymi kolorami, które zmieniają się po jednym kliknięciu i wtedy ta klawiatura ma takie efekty, jak sobie tutaj ustawimy. Jest tego do wyboru naprawdę sporo. Zakładka przyciski, gdzie możemy przestawiać domyślne funkcje, na przykład jakieś mniej używane przyciski typu powiedzmy page up, page down nie używacie, ok, to sobie ustawcie tam inną funkcję. Do wyboru mamy tego naprawdę sporo. Makra, czyli możemy nagrywać kombinacje klawiszy i potem też pod jednym klawiszem je odtwarzać. Dodatkowe ustawienia oraz wersja software'u. No i teraz słuchawki, gdzie mamy ponownie presety. No i do słuchawek też mamy do wyboru różne efekty. Możemy przestawić jasność, czy podświetlenie całkowicie wyłączyć. Zakładka dźwięk, czułość mikrofonu i głośność ogólna ze słuchawek. No i została nam myszka. Tutaj ponownie presety, podświetlenie, gdzie do wyboru mamy przeróżne efekty, które zmieniają się też w locie. Mamy też efekty reaktywne. No i wygląda to wszystko naprawdę fajnie. Możemy również konfigurować przyciski. Ja na przykład mam funkcję wyciąć na jednym z przycisków. Jest też tryb snajperski na tym przycisku, który momentalnie obniża nam czułość, jak tylko go przytrzymamy, do precyzyjnego celowania. Także są makra, wartości DPI, dodatkowe ustawienia myszki, dystans, a także częstotliwość raportowania do 8000 Hz po przewodzie. No i wyświetlacz, czyli tutaj możemy naprawdę fajnie sobie to pokonfigurować. W tej chwili mam aktywną taką buźkę z kolorami. Teraz przełączam na taką zupełnie zwyczajną. Kolejny co mam to taki lecący samolot. Potem mamy kolorową rakietę, pandę astronautę, czy chociażby taki tryb techniczny, gdzie wyświetlana jest wartość DPI, czyli jak sobie klikamy, to wszystko nam się przestawia. Mamy tutaj też ilość herców, w tej chwili jest 8000, czyli jak sobie przestawię tutaj w ustawieniach, no powiedzmy 1000, no to wartość też się na wyświetlaczu zmieniła, ale to jeszcze nie jest najfajniejsze, ponieważ możemy wgrać jakiś swój plik. Na przykład wgram sobie jakąś ostatnią miniaturkę, którą stworzyłem do filmu. Ok, no i moja miniaturka się wgrała tutaj na ten panel boczny. Dobra, to może nie był dobry wybór. Może być też tekst. Natomiast tekst mamy maksymalnie do 5 znaków. O, wgrywam na przykład znaczek Dodge'a. Chcę mieć tutaj Vadera. Wgrywam i jest, chociaż wygląda to dziwnie, ale działa. Tak więc ten ekranik jest całkiem fajnym elementem. Ok, i czas na krótkie podsumowanie. Jeśli chodzi o klawiaturę, moim zdaniem rewelacyjna, przyjemnie działające przyciski, fajny format, praktyczne pokrętełko, ponieważ w niektórych klawiaturach to pokrętełko bywało w takim mniej dogodnym miejscu, korzystało się mniej intuicyjnie. Tutaj jest naprawdę ok. Co do myszki, co prawda przewodowa, ale bardzo dobre parametry, wygodna myszka, ciężka, dodatkowy wyświetlacz jest oczywiście bajerem, no ale osobiście lubię takie gadżeciki. Podkładka jest naprawdę ok, chociaż też tutaj zaznaczę jeden mankamencik, miała dość duży problem z rozprostowaniem jednego z brzegów. Musiałem poświęcić dłuższy czas, żeby to dobrze wyprostować, ale w końcu dało radę. Odnośnie słuchawek, wygodne, dobrze grające. Odnośnie mikrofonu, słyszeliście próbkę, możecie ocenić sami. Tutaj jakichś większych uwag po prostu nie mam. No i gamepad, który jest dobrze wykonany i korzysta się z niego dobrze. W wielu grach taki gamepad potrafi rozrywkę przenieść na wyższy poziom, ponieważ są gry stworzone do klawiatury i myszki, ale są takie, w które najlepiej gra się gamepadem. Tak więc generalnie debiut marki Lorgar na moim kanale myślę, że całkiem udany i interesujący. Zobaczymy, co tam kolejnego będzie do testów. Natomiast jak na takie pierwsze spotkanie z marką, no to jestem pozytywnie nastawiony do sprawdzania kolejnych akcesoriów.
Pamiętajcie, że wszystkie ceny macie w linkach w opisie filmu. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę. Możecie też napisać komentarz, udostępnić film, będę wdzięczny. No i warto subskrybować, żeby być na bieżąco. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału. Dream Machines, laptopy dla graczy, akcesoria gamingowe i nie tylko, X4 Race, ręczne hamulce do kierownic. Linki do oferty w opisie filmu.